Cześć, ja nazywam się Bartek i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj opowiem o spółce, która wypłaca dywidendy tłuściuteńkie jak pewien youtuber o jedwabistym głosie, a naszym zadaniem będzie sprawdzić, czy tych dywidend nie czeka restrykcyjna dieta. Zapraszam. Dzisiaj do laboratorium trafił Petrobras, największy brazylijski producent ropy naftowej i gazu ziemnego, a jednocześnie spółka, która wypłaci w tym roku blisko 20% dywidendy. Pytanie do Was, moi drodzy, jaki rodzaj spółek preferujecie? Takie, które płacą wysokie dywidendy, ale jednocześnie bardzo wolno rosną, czy niskie dywidendy rosnące o 10, 20 i więcej procent średniorocznie? Dajcie znać w komentarzach. Analizując Petrobras, można uznać, że jest to podmiot, który powinien pogodzić obie grupy inwestorów. W 2020 roku spółka płaciła solidnie ponad 3%, przeznaczając na dywidendę około 2 miliardy dolarów. Natomiast w 2021, pomimo wzrostu kursu, dywidenda sięgnie 20%. Gotówka wypłacana akcjonariuszom wzrosła, bagatela, sześciokrotnie. I nie jest to przejęzyczenie, z 2 miliardów dolarów dywidendy w 2020, w 2021 roku zrobiło się przyjemne 12 miliardów. Petrobras to podmiot, w którym około 37% udziałów należy do brazylijskiego rządu, natomiast pojawiają się coraz śmielsze głosy dotyczące potencjalnej prywatyzacji. O prywatyzacji wspominali ostatnio minister finansów oraz prezydent Brazylii Bolsonaro. Wiele wskazuje na to, że borykający się z problemami finansowymi rząd brazylijski na kilka miesięcy przed wyborami, które zaplanowane są na rok 2022, na gwałt potrzebuje środków finansowych, które będzie mógł przeznaczyć na programy socjalne, mające poprawić jego notowania. Sprzedaż udziałów w największej firmie w kraju zdecydowanie pomogłaby w tych planach. Oczywiście rząd nie zamierza pozbywać się wszystkich akcji, natomiast zamierza zachować kontrolę nad najważniejszymi operacjami spółki za pośrednictwem tzw. złotej akcji. Tym niemniej prywatyzacja będzie fantastyczną wiadomością dla wszystkich inwestorów, ponieważ zdecydowanie obniży ryzyko polityczne, jaki trapi tą spółkę. Do 2025 roku Petrobras zamierza przeznaczyć około 55 miliardów dolarów na capex, z tego 84%, czyli 46,5 miliarda dolarów, zostanie wydane na poszukiwania nowych złóż i rozwój obecnie istniejących. Są to wydatki E&P pochodzące od Exploration and Production. Aż 32 miliardy dolarów spółka przeznaczy na rozwój pre-salt assets, złóż położonych u wybrzeży Brazylii, których historia sięga 2006 roku, kiedy to Petrobras dokonał pierwszego odkrycia. Niestety, ze względu na brak odpowiednich technologii i doświadczenia, do 2010 roku wszystkie próby wydobycia ropy naftowej z tych złóż okazały się nieudane. Skłoniło to rząd brazylijski do uchwalenia prawa, które pozwalało dopuścić zagranicznych kontrahentów do eksploatacji złóż pod warunkiem, że minimum 30% udziału w takim przedsięwzięciu należałoby do Petrobrasu. Niestety, złota era dla spółki zakończyła się w roku 2014, kiedy to w operacji zwanej myjnia samochodowa ujawniony został największy skandal korupcyjny w historii Brazylii. W 2014 roku nabiera tempa operacja policyjna zwana jako Lava Jato, co w języku portugalskim oznacza właśnie myjnia samochodowa. Jest to dochodzenie prowadzone przez brazylijską Policję Federalną, a nazwa pochodzi od sieci stacji benzynowych i myjni samochodowych w Brazylii, które służyły jako pralnie brudnych pieniędzy. Szereg wysokich menadżerów Petrobrasu brał łapówki sięgające 3% wartości kontraktów za podpisanie umowy ze współpracującymi firmami. Za te pieniądze Petrobras przekupował polityków i wysokich urzędników. Według szacunków policji przyniosło to jego autorom około 3,8 miliarda dolarów. Pieniądze te następnie były prane w tytułowych myjniach samochodowych. W aferę byli zamieszani najważniejsi politycy brazylijscy, począwszy od byłego prezydenta Luli, aż po jego następczynię, ówczesną prezydent Dumę Rousseff. Lula został skazany na 12 lat więzienia, a Rousseff została w 2016 roku odwołana ze stanowiska prezydenta kraju. Natomiast sama spółka zapłaciła spadkiem ceny akcji z 20,5 dolara do 2,9 dolara oraz spadkiem kapitalizacji z 300 do 20 miliardów dolarów, co oznacza przecenę sięgającą 85%. Po odkryciu złóż w 2006 roku zaczyna się era szybkiego zadłużania spółki, która ma swoją kulminację w roku wybuchu afery korupcyjnej. Od tego czasu Petrobras był w stanie zredukować poziom długu finansowego o 72%. Co więcej, ostatnie bardzo dobre wyniki doprowadziły do wyprzedzenia harmonogramu, jaki spółka przyjęła, a bieżący poziom zadłużenia miał zostać osiągnięty dopiero po 2022 roku. Wyśmienite wyniki za trzeci kwartał, jakimi kilka dni temu pochwaliła się spółka, doprowadziły do sześciokrotnego wzrostu wypłacanej dywidendy w stosunku do roku 2020. Petrobras w 2021 roku przeznaczy na wypłaty dla akcjonariuszy 12 miliardów dolarów, z czego aż połowa zostanie przyznana akcjonariuszom, którzy będą posiadali akcje spółki w grudniu bieżącego roku. Pozostaje pytanie, czy taka dywidenda jest do utrzymania.
Wiele wskazuje na to, że tak. Za trzeci kwartał bieżącego roku powtarzalna EBITDA spółki wynosiła 12,2 miliarda dolarów wobec 11,4 miliarda kwartał wcześniej. Wolne przepływy pieniężne z kolei sięgnęły 9 miliardów, co pozwoliło na spłatę blisko 7 miliardów dolarów zadłużenia. Spółka powinna być rentowna tak długo, jak długo cena za baryłkę ropy będzie przekraczała 35 dolarów. A ceny ropy naftowej będą wspierały potrzeby krajów producentów, które do zrównoważenia budżetu wymagają minimum 43 dolarów za baryłkę w przypadku Kataru, przy czym dla większości z tych krajów cena baryłki musi przekraczać 70 dolarów. Natomiast do wyzerowania salda obrotów bieżących większość krajów wymaga powyżej 50 dolarów za baryłkę. Żaden z krajów producentów nie wytrzyma długiego spadku cen poniżej progu rentowności Petrobrasu, który dla przypomnienia wynosi 34 dolary za baryłkę. Po ostatnich wynikach Petrobras przechodzi z rąk do rąk przy wskaźniku Price to Earnings na poziomie 3, Price to Free Cash Flow na poziomie 1,8 i Enterprise Value do EBITDA na poziomie 1,7. Są to wartości naprawdę niskie, a porównując Petrobras do konkurencji, okazuje się, że spółka jest ekstremalnie tania. Biorąc pod uwagę wskaźnik Price to Earnings, Petrobras jest 4-krotnie tańszy niż najtaniej wyceniany Total. Przy wskaźniku Price to Free Cash Flow Petrobras jest 6-krotnie tańszy od najniżej wycenianego konkurenta, a dla wskaźnika EV do EBITDA wycena brazylijskiej spółki jest blisko 3-krotnie niższa. Zatem podsumowując, od szczytu w 2014 roku do dołka w 2016 spółka przeceniła się blisko 90%, a jej kapitalizacja spadła ze 135 miliardów dolarów do zaledwie 19 miliardów. Mimo niesprzyjającego roku 2020 Petrobrasowi udało się do dzisiaj odzyskać prawie połowę kapitalizacji z roku 2016, a do tego spółka spłaciła ponad 70% swojego zadłużenia finansowego i w rok 2022 wchodzi jako zupełnie inny podmiot. Jej bieżące wyniki są bliskie maksimów, jakie spółka notowała na początku minionej dekady, nawet pomimo tego, że ceny ropy naftowej są sporo niżej. Finansowo spółka wygląda naprawdę fantastycznie i dywidenda zdecydowanie nie jest zagrożona. Jedynym problemem jest ulubione słowo wszystkich inwestorów, a mianowicie polityka. Niestety, ze względu na to, że ciężko jest skwantyfikować zagrożenia płynące ze strony naszych ukochanych polityków, trudno jest też wycenić, jaka jest wartość wewnętrzna tego podmiotu. Jeżeli dojdzie do prywatyzacji, spółka może się okazać żyłą złota, szczególnie, że jej wyniki są naprawdę rewelacyjne. Z drugiej, jeżeli nie dojdzie do podobnej afery jaka w 2014, ani do załamania rynku na ropy naftowej, ciężko wyobrazić sobie, że Petrobras mógłby być dużo tańszy. Tak czy inaczej jest to z pewnością papier wysokiego ryzyka, oferujący cierpliwym inwestorom niezłe dywidendy. Dzięki za uwagę i do usłyszenia na kolejnym nagraniu.